poprzednim materiale mówiłem, że zamówiłem korek od chłodnicy w ASO. No i przyszła paczka, trochę większa niż by się wydawało. Tak, właśnie w tej paczce jest korek chłodnicy. No trochę większa niż by się wydawało. Otwórzmy. Zanim rozpakuję te paczki, to zajrzyjmy pod maskę, żeby mieć w ogóle odpowiedź na pytanie, po co kupiłem te rzeczy. Patrząc na tą komorę, wydawałoby się, że wszystko jest na swoim miejscu. No niestety tak nie jest, mimo że jest bardzo schludnie. Tu nie będę ukrywał, ja tą komorę umyłem. Normalnie sobie z pianą aktywną spłukałem i potem wodą. Jakby nigdy nic. Ale brakuje tej pokrywy górnej. Do tego brakuje tej prowadnicy tutaj, która łączy tą pokrywę górną z tą rurą od alternatora. No i brakuje tutaj takich zaślepek od wycieraczek, od podszybia. I tak myślę, że poza tym kompletne jest wnętrze. No oczywiście to, co miało być w dzisiejszej paczce, to na pewno jest. I mało tego, bo wymyśliłem sobie jeszcze jedną rzecz, która jest dosyć customowa, bo w E36 to występuje, ale nie w takim wydaniu. Najpierw sobie rozpakujemy paczki, ja pokażę, jak to wygląda, może powiem o kosztach, jak to kosztuje w ASO, bo to wszystkie paczki są w ASO, i potem pokażę ten element customowy, coś czego brakuje, coś co do E36 jest chyba drogie, na pewno bardzo poszukiwane, jeśli ktoś ma pakiet, to już się możecie domyśleć, o co chodzi. I to pokażę. Założymy sobie jedną na przymiarkę, bo będzie trzeba dobrać węże. Do tego nie wyprzedzajmy. Ja już wyprzedzam fakty. Rozpakujmy, a potem jeszcze pogadajmy chwilę o komorze. Pierwszy raz na tym kanale będę gadał o pieniądzach. Nie lubię tego robić. Jest to moje wyjście ze strefy komfortu. Według mnie pieniądze po prostu lubią ciszę, ale wierzę, że część z Was jest na pewno przed etapem budowy czy 6, albo jest w trakcie budowy czy 6, albo po prostu 300 ciekawość chciały poznać koszty budowy takiego projektu, co według mnie takim projektem nie jest, ale umówmy się, jest jakiś tam poziom trochę lepszy niż standardowa E36 mijana na ulicy. Chociaż już trochę mało tego, nie? No i jak powiem ile zapłaciłem za poszczególne elementy, nie jest ich dużo. Każdy sobie oceni, czy to dużo, czy mało, czy go stać, czy nie, czy by wydało. Nie mi oceniać, ja zapłaciłem, bo chciałem, jakoś mam manię wydawania kasy na stare śmietniki. Zresztą widać to po E36 i po E24. Ale coś trzeba w życiu robić. Już pokazuję, co i ile kosztowało. I po kolei, co ja w tej paczce znalazłem. Pierwsze elementy, jakie wyciągnąłem, są to zaślepki podszybia. 6 sztuk jest potrzebnych. Jedna sztuka kosztuje 9 zł i 10 groszy. Dużo, mało, nie wiem, za taki kawałeczek plastiku, ale po kolei. Ja tu mam ściągawkę niżej i tutaj się trzymajcie, bo takie dwa elementy, ja oczywiście pokażę zaraz przebitki, ale to są takie dwa elementy, czyli zaślepki wycieraczek tych śrubek tam. I tu uwaga, jak wcześniejszy element kosztował 9 zł 10 groszy, ten kosztuje 46,90 groszy za sztukę. Są dwie, czyli za dwie mamy 90 zł ponad, nie? Kawałki plastiku. No ale mówiłem, raz jest drożej, raz jest taniej, trudno. I ostatni element, tutaj sobie pozwolę otworzyć już na wizji, że tak to powiem.
Jest to korek chłodnicy oryginalny z ASO i kosztuje on 82 zł. Można kupić Febiego za około 45 chyba, 45-50, coś około tego, zależy ile Smart wychodzi, bo niedługo już 50. Ja zdecydowałem się na Ori, bo nie wiem, Ori to Ori, miałem w E39 kiedyś i działało. No i po takich tanich rzeczach pora na coś droższego. Teraz radzę się trzymać, bo ten kawałek plasticzku, przypominam, do BMW E36 po rabatach, po dobrych rabatach, kosztował 518 zł. 518 zł kawałek plastiku do BMW E36. Teraz jakiś znawca E36 powie, że to nie jest zwykły plastik, tylko to jest od M3. To jest pokrywa górna od M3. Dalej, steel to jest zwykły plastik. To nie powinno tyle kosztować, chociaż zaślepki od wycieraczki nie przebije. Ja mówiłem wcześniej, ja lubię wydawać pieniądze na stare śmietniki. Wy sobie sami ocencie, czy warto, czy nie. A mnie chyba to będzie cieszyć. Mimo że chciałem replikę AC Schnitzla, AC Schnitzla. Ona jest karbonowa. Na eBayu sprzedaję są sprzedawane takie repliki. Kosztuje około 2000, no ale karbonowa, no wiecie, jakie to karbonowe, nie? Jest jak jest. Ważne, że jest chociaż z M3. No z M3, no z M3. I'm sick, I really need some help. I've been trying to get a job, but it didn't work out. Znaczy ja właśnie wydałem 520 zł za plastik do E36 M3. No oczywiście, że tak. A czy ten plastik pasuje? No oczywiście, że nie pasuje. Już wam pokazuję, o co chodzi. No, otóż to powinien być korek chłodnicy, no i ten plastik nachodzi na niego. Tu wszystko jest ok. Tutaj trzeba było jeszcze podciąć. No i tutaj zasłaniam sobie światło, tutaj i tutaj i tutaj. No ja to podetnę. Ale no po prostu jestem... No poprawił mi się humor, no nie powiem. 520 zł za coś, co nie pasuje. A jeszcze przed chwilą mówiłem, że jestem takim graciarzem i lubię wywalać hajs w te stare śmietniki. No i mam. Dobra, nie ma co, wytniemy. Ale nie dzisiaj, bo potrzebuję jakiś dremel do tego. Dobra, chociaż może zaślepeczka będzie pasować fajnie. No i pasuj. No, zaślepeczka git. Chociaż ona pasuje, bo ja jestem debilem, po prostu jestem debilem, ale trudno, na błędach się człowiek uczy. Załóżmy sobie te zaślepeczki i jeszcze te spinki. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. I've been trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I tried too hard to be myself. I know that I'm sick, I really need some help. I've been trying to get a job, but it didn't work out. I've been feeling like a bitch, you know that I fucking doubt. I'm sorry that I know that I'm sick, I really need some help.
koreczek, że on się wkręca, że jest, że pasuje, no bo muszę wyciąć tą osłonę. No. Słuchajcie, mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z tego efektu. Ta maskownica tak takiego charakteru pod tą maską dodała. No jednak z M3, mówiłem. Mimo całej tej sytuacji nie jestem wkurzony, nie wiedziałem o tym. Wszystkie czy szóstki zwykłe, które mają tą maskownicę, miały podcięte. Sprawdzałem na internecie przed chwilą. Nie zauważyłem tego, myślałem, że pasuje plug and play. Zrobimy. Potnij, pospawaj i będzie pasować. Dalej. Takie elementy mam. Taki elemencik mam. I co to za elemencik, moi drodzy? No otóż, jak wspomniałem, każdy posiadacz prawie E36 szuka pakietu, szuka tego. Czyli prowadnic tych tuneli od chłodzenia hamulcy. Znaczy hamulcy, czy ja wiem, to hamulcy na banki, gdzie to w nadkole i tam sobie wieje. I to jest taki tunelik, moi drodzy. Jest to wydrukowane na drukarce 3D. Wydrukowane przeze mnie. Wykonane z ABS-u, więc powinno być... przepraszam, nie z ABS-u, z materiału ASA. Specjalnie kupiłem ASA, żeby to wydrukować. Zrobimy to tak. Już nie na tym materiale, bo nie zamówiłem. Muszę to pomyśleć i muszę to z kanału zrobić, ale efekt chcę to osiągnąć taki, że z tej strony od wewnątrz, czyli tutaj, kupię rurę kominową, taką giętką i pociągnę ją tutaj na zacisk. I żeby to zrobić, chciałbym wyjechać z garażu i to tam zrobić pod blokiem, ale niestety przy minusowych temperaturach ja na pewno nie będę grzebał. Więc teraz po prostu sobie tylko to założę, żeby sprawdzić, jak to wygląda. I czy pasuje przede wszystkim, bo to jest istotne. Minusy aut obniżonych, że zawsze się trzeba schylać. No ale wygląda obiecująco, bym powiedział. I chyba nawet tak jest. Założone i nie chcę tego na chama tam wciskać, bo jest zimno, jest na minusie, tak samo tu w garażu jest blisko zera i boję się, że coś połamie. Nie chcę, a wiadomo, że plastik w takich temperaturach jest bardzo kruchy i nie chcę tego robić, ale pierwsze przymiarki są obiecujące. Pójdzie tędy prowadnica powietrza i na zacisk będzie sobie chłodzić. Wiem, że to jest tylko 2.0, ale nie wiem. Jaram się motorsportem z lat 80., lat 90. i w tym stylu będę ten samochód przebudowywał. Ale to jak skończymy E24. Jeszcze jedna rzecz. Albo pytanie. Chyba zadałem je wcześniej, ale najwyżej się powtórzę. Jak widać, komora jest prawie kompletna. Prawie, bo to. I to pytanie do Was. Jak zadałem je, to przepraszam, powtórzę się. Na jaki kolor tą pokrywę polakierować? Zważywszy na fakt, że auto jest bordowe, jest to Calypsorot kolor. Oryginalnie jest taka złota. Wszystko jest czarne. I myślałem o tym, żeby po pierwsze zostawić oryginalny kolor. Znaczy coś podobnego do oryginału, bo na pewno będę to lakierował taką strukturą VHT. Tą samą farbą co w E24 pokrywę. Więc jestem skazany na paletę kolorów, tylko dostępną tam. Więc coś podobnego do oryginału. Czerwień i czarny. I sam się nie mogę zdecydować. Myślę, że czarny by najbardziej był neutralny. Czerwony na pewno fajnie by kontrastował z tym wszystkim. Tak motorsportowo by trochę wyglądał. No ale sami powiedzcie, na jaki kolor wy byście polakierowali
tą pokrywę. Oczywiście tutaj jeszcze jest ta plastikowa, ona jest taka wyblaknięta, to też coś z nią zrobimy, żeby było tutaj ładnie i finalnie, żeby się to prezentowało należycie. Dobra, kilka słów na zakończenie. I tak już na zakończenie, wiem, że progres przy E36 nie jest jakiś zniewalający, nie jest to poziom Matta Armstronga, który w jednym odcinku przebudowuje całe Ferrari, ale nie o to chodzi. Na kanale Skundlony chodzi właśnie o ten proces, o budowanie auta, cieszenie się każdym smaczkiem i przeżywanie tego wszystkiego i mam nadzieję, że przeżywacie to razem ze mną, bo ja naprawdę się cieszę tym wszystkim, tymi zmianami, tym nagrywaniem, po prostu życiem, pasją i tego też wam życzę. Tak na zakończenie. Dla tych, co wytrwali do końca, pokażę przedsmak tego, co czeka was i mnie w kolejnych epizodach. Chwila. Przepraszam za bałagan, ale tu coś jest. Tu coś jest. I tu coś jest. Także macie mały przedsmak, teaser tego, co czeka was w kolejnych epizodach moich przygód z tymi samochodami z E36, Z24, z S6, bo S6 też dostanie jakieś graty. Nie wyprzedzajmy faktów. Ja się z wami tutaj żegnam. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem już za 2 tygodnie. Siema. Be myself. I know that I'm sick, I really need some help.